Witam serdecznie. Aleksander Wojtysiak, Między Światami Życia na Filipinach. Dziękuję za lajki, komentarze i witam nowych subskrybentów. Dzisiaj dzień wolny, jeżeli chodzi o chłopaków. Dzisiaj nie pracują. Muszę jechać kupić zbrojenie i rzeczy, żeby kontynuować po prostu to, co się tutaj dzieje. Trochę wczoraj myślałem, jak to ma być. No bo myślę, że zrozumiecie mój problem tutaj. Zlew ma nie być oczywiście do okna, ale że jedną ręką mogę przytrzymać, po prostu położyłem go na rancie okna. Czerwona linia wyznacza wysokość blatu docelową. Wtedy ładnie się płytki na blacie zgrają z futryną od okna. Będzie ładnie. No ale jeżeli tu jest zlew, ten zlew, nie pamiętam, o. Tylko nie wskakuj mi do zlewu, ale trzymaj jedną ręką. Nie. Nie, bo spadniemy. Trzeba to odłożyć, żeby mus nam zaraz nie wskoczył i nie połamał zlewu. Nie powiem. No jeżeli tam będzie zlew, to już Wam tłumaczę, jaki jest problem, ale wydaje mi się, że większość osób już zrozumie tych technicznych. A mianowicie tutaj mamy ścianę od morza. A tutaj mamy tą ścianę, przy której przed chwilą stałem, i to jest okno. Więc jeżeli tu będzie noga, tu jest miejsce na lodówkę przy ścianie, 60 cm zachowane, 63 od ściany. Ta lodówka teraz ma 50 wymiar, szerokość, ale jak kupimy większą, to może być 60. I tu jest punkt podparcia i są dwa punkty podparcia w rogu. No i wiadomo, pod tą czerwoną linią na ścianie powierci się dziury w ścianie co 10 cm, w które powsta się zbrojenie i wypuści się je w ten sposób. To jest taki szybki rysunek poglądowy, jaki jest problem. No ale no i dobra, no i wypuści się w ten sposób i potem zbrojenie też się puści w tą stronę, wiadomo. No ale problem jest taki, że jak tutaj puszczę zbrojenie w tą stronę, to zlew ma te 40 czy tam 42 cm, nie pamiętam dokładnie ile, ale tu jest zlew, a to znaczy, że z tej strony i z tej strony nie będzie ciągłości w zbrojeniu. Czyli jeżeli zlew będzie centralnie na tym blacie, który tam teraz planuję właśnie, to najsłabszy punkt tego blatu będzie dokładnie w tym miejscu, po środku zlewu, bo tutaj będzie najmniej zbrojenia w otulinie betonowej, z tej strony i z tej. Ale wydaje mi się, że już mam na to jakiś pomysł. A mianowicie, o, kurczak wbiegł do środka i mózg go pogonił. A mianowicie, jeżeli użyję większe pręty zbrojeniowe na tej ścianie, że będzie większy pręt zbrojeniowy zaraz przy samej krawędzi blatu, dajmy na to, tu będzie sobie zlew, to duży pręt zbrojeniowy, ten większy, który kupię, nie wiem co to będzie, blat będzie w wysokości jakieś 4-5 cm. Coś większego niż 12 pręt, zobaczę. To dwa duże pręty zbrojeniowe przy krawędzi i maksymalnie przy krawędzi zlewu. I to samo z tyłu, jeden przy ścianie, drugi przy zlewie, reszta może być mniejsza. I tak samo tutaj duży pręt zbrojeniowy. I wtedy wydaje mi się, że nie będzie żadnego problemu. I ten problem się wyeliminuje. Ponieważ po prostu całość będzie w stanie udźwignąć to zbrojenie. Takie zbrojenie powyżej 12 mm, no to już jest świat. No, nasz strop na takim zbrojeniu jest zrobiony. I muszę to dzisiaj rozwiązać. No, tutaj sobie liczyłem, ile zbrojenia, ile metrów potrzebuję zbrojenia konkretnie. Potrzebuję 10 prętów zbrojeniowych, 60 metrów bieżących zbrojenia, żeby rozmieścić co ile ten metr planowałem. No, jeszcze się nie obudziłem.
co 10 albo za 15 cm planowałem to nawiercać w ścianie i rozłożyć to zbrojenie. Także to trzeba dzisiaj zrobić. Wczoraj jak murowaliśmy, to wymurowaliśmy je za nisko, żeby dzisiaj dorobić z deseczek kawałek i nadleć do jednego poziomu. Tutaj wczoraj poszlifowałem podłogę, też ją dzisiaj przejrzę laserem i może zrobi się wylewkę samopoziomującą. Nie dzisiaj, ale przygotuję się może do tego, bo tak jak widzicie tutaj na ziemi, można to przejechać młotem, skłuć albo zeszlifować, ale jest trochę tej zaprawy stynku ze ścian. No to strasznie będzie, ta podłoga będzie takie, że będzie piasek robić. Będzie zostawiać piasek i będzie wiecznie taki piasek pod butem, a jakby się go wylało na, można na docelową wysokość zrobić tu jakąś barierę po prostu, bo ta powierzchnia nie będzie, zrobić tu barierę, wylać kuchnię i łazienkę i z głowy blat, zrobić elektrykę, lodówka, przenieść tutaj stolik i lada moment będzie można korzystać z tych pomieszczeń. Zobaczymy, co przyniesie dzisiejszy dzień. Tulfi czuje się nie najlepiej. Ma bardzo duże problemy z chodzeniem. Jak wyprowadziłem go od rana na zewnątrz. Jest chwilę po 9. Dałem mu przed chwilą lekarstwa, bo Ernestin całą noc przy nim czuwa. Ernestin jeszcze śpi. No nie widzę, żeby mu się polepszało niestety. Ale może dzisiaj będziemy zmuszeni jechać do San Juan. I może zahaczymy wtedy do weterynarza. Chociaż Ernestin jest w kontakcie telefonicznym, no na WhatsAppie z weterynarzem, także zobaczymy, co jeszcze weterynarz powie. No nic, biorę się za pracę. Where are we? It's the assessor's office. Huh? What is that municipality? Huh? Assessor's office. Assessor's office. San Juan. Jeszcze widać nieskończone, powypuszczane pręty zbrojeniowe. Niby podjazd dla wózków, ale w środku nie ma żadnej windy ani nic z tych rzeczy. Idziemy odebrać te kwity i jedziemy do Sikor. Jesteśmy w połowie drogi, jesteśmy w San Juan. Zaraz wam jeszcze pokażę. Idziemy tutaj. Nawet tutaj są nieładnie płytki poukładane. Zaraz pogadamy, pójdziemy do środka. Nie wiem, czy nadal tak jest we wszystkich urzędach w Polsce. Pewnie dużo się zmieniło. Ale pamiętam, że jak jeszcze byłem w Polsce przed naszym ślubem i brałem doświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego, to też było tak, że tu zapłacić jakiś bilecik, pójść gdzieś, pójść tam. Byliśmy tam. Muszę teraz przyjść do kasy Ernestin, dostać kwitek. Jak widzicie, tutaj duże schody. Żadnej windy, żadnej rampy dla wózków. Nie przejmują się takimi rzeczami. A na przykład toaleta jest rozwiązana tak, że są drzwi do męskiej toalety, jest kibelek zaraz za drzwiami i 2 pisuary. Czyli co teoretycznie 3 osoby mogłyby korzystać z toalety naraz. Ale jeżeli ktoś wsiądzie na sedesie i zamknie drzwi, to 2 pisuary stoją nieużywane. No i taki budynek za państwowe pieniądze, wykonany tak jak jest wykonany. Wydawać by się mogło, że na takiej dużej realizacji no to jest jakiś przetarg, jest jakiś inżynier, jest jakiś kierownik i że będzie to trochę lepiej wyglądało, a tu nic z tych rzeczy. A tu na szybie jeszcze są niepościągane transportowe korki. Szyby nieumyte. O Jezus. Nie no, w Polsce to by to nie przeszło. Są panie, co myją takie rzeczy, a tutaj jest wszystko wykoszone. No, tutaj wyglądają fuki. Bardzo nieładnie. Nie wiem, czy kamera to odda w świetle, ale płytki też są słabej jakości, bardzo mocno pofalowane, załamują światło. Taki bubelek budowlany. I witam was dnia kolejnego. Wczoraj nie udało się kupić zbrojenia, sklep był zamknięty, gdzie zazwyczaj kupujesz, było za późno, jak pojechaliśmy. Trzeba to rozszalować.
i myślę testowo nadlać podłogę w łazience dzisiaj, samemu będąc, żeby zobaczyć, czy uda mi się to zrobić na tyle, żeby to był na tyle satysfakcjonujący, żebym mógł potem kontynuować to jeszcze w kuchni. Z pomocą internetu wiem mniej więcej proporcje cementu z piachem zmieszane i co ciekawe, jako plastyfikator internet zaleca płyn do mycia naczyń, żeby to się bardziej rozlewało, wiecie. Tak, bo wylewka samopodzielająca musi być rzadka, żeby się lała po prostu i grawitacyjnie rozkładała po powierzchni. Coś a la wylewka samopoziomująca. Także spróbuję to zrobić dzisiaj w łazience. Zobaczymy, czy się uda, czy będzie, tak jak mówię, satysfakcjonujący efekt końcowy. Jeżeli tak, to też po tym, jak będzie skończony blat w kuchni, zaleje się tą podłogę. Do tego miejsca to się doleje w przyszłym roku, żeby po prostu nie wyglądała tak jak teraz, tak syfiasto. Po prostu ciężko będzie to sprzątać. Wiecie, zamieść, odkurzyć. Tutaj podłoga wygląda lepiej, bo tutaj ją przeszlifowałem. Ale to jest dużo dodatkowej pracy, dużo pyłu. Lepiej byłoby to po prostu nadlać, ale trzeba ustawić laser i sprawdzić, ile tego trzeba nadlać, żeby to było w miarę równe, żeby to było, żeby się łatwiej płytki układało w przyszłym roku po prostu. Także spróbuję upiec 2 pieczenie na innym ogniu, ale pierwsze co to zbrojenie, bo jutro powinni przyjść panowie, chłopaki, co pracują ze mną i kończyć ze mną i ten blat i wtedy zrobilibyśmy, jak zalejemy blat, jeżeli dzisiaj zrobię wylewkę w łazience i wyjdzie nieźle, to wylalibyśmy jutro po skończonym blacie jeszcze to całe pomieszczenie. Jadę do sklepu, a Tulfi nie czuje się bynajmniej lepiej. Wszystkie filmy oglądacie parę dni wstecz, także no nie wiem, czas pokaże, życie pokaże, ale nie rokuje to dobrze na ten moment. Trzeba tylko podorabiać podpory, stemple, które będą trzymały ten blat, ale to nie będzie taki duży ciężar, to jest tylko 5 cm wylewki betonowej, także to nie będzie duży problem. Żeby blat był solidnie przymontowany do całości, no to były dwie możliwości. Albo wypuścić tutaj zbrojenie, jak robiliśmy, czego nie mamy, jak widzicie. No ale jest druga możliwość, z której skorzystam, a mianowicie w niektórych miejscach przewiercę się całkowicie na wylot. Pręt zbrojeniowy złamę w L, z drugiej strony, gdzieś nie ma tynku, podkuję trochę ścianę i tą L-kę docisnę, więc blat będzie ciągnął ze sobą całą ścianę, tak jakby będzie zapierał o ścianę na tych prętach zbrojeniowych, które będą przechodziły przez całą grubość ściany, ale to nie będą wszystkie pręty. Także wydaje mi się, że mam to dobrze przemyślane, ale to okaże się za kilka dni, jak już będzie blat wylany, jak przeschnie i jak będę go po prostu rozbierał. A w czasie, jak będzie blat schnął, zapewne zajmę się hydrauliką, ewentualnie nadlejemy tutaj podłogę, ale to zobaczymy jeszcze. U mnie pracy było mniej, bo powoli kończymy. A tak jak mówiłem, u babci cieknie dach, więc chłopaki poszli do babci. Mieli tam być 2 dni, dzisiaj jeszcze nie przyjdą do mnie, także są już 3. dzień. Myślałem, że zrobimy to wspólnie, ale zrobiłem wszystko samemu. Więc tak wygląda zazbrojony blat z otworem na zlew. No i za chwilę zacznę go samemu betonować. Tu jest około 5,5 cm wylewki. Waga tego blatu całego poniżej 300 kg. Trzeba to zalać, niech to schnie, a wtedy będzie można wyrównać podłogę tak jak tam, tutaj. Sprawdzimy. Jak mi ta podłoga wyszła? Widać coś? Widać. Widać. O, tu trochę za wysoko przy odpływie. No ale to już jest prosta podłoga, na której można sobie układać płytki metodą na grzebień
i na system do płaszczyznowania. Tak jak mówiłem, obawiałem się, dużo o tym myślałem, bo to będzie najsłabszy punkt, jak i tu będzie najsłabszy punkt tego blatu. Ale użyłem pręty grubsze niż do stropu nawet. Tutaj dwa pierwsze pręty to są 16. Tutaj generalnie całość jest z 16, a górą jest złożona 12. Tu jest wypuszczony pręt na zewnątrz, zagięty w L i tam się zapiera o ścianę. Jest tak zrobione raz, dwa, trzy w 4 miejscach. A tutaj mamy też 16 graniczną i 16 graniczną, która jest zaparta o te 16 spoczywające tutaj na tej podmurówce, na tym bloczku, i tutaj też jest 16 też zaparta o to. Także wydaje mi się, że będzie ok. Wydaje mi się, że powinno być w porządeczku, tylko muszę po prostu to związać. No ale nic. Jestem samemu. Biorę się za betonowanie. Czasu jest dobry czas. Wystarczy. Wydaje mi się, że dzisiaj uda mi się to zabetonować i jeszcze posprzątać kuchnię, zająć się trochę podłogą, policzyć materiał, żeby jutro nadlać podłogę w kuchni. Co ważne, rozmawialiśmy z mamą, z teściową. Mama mówi, że nie stanowi dla niej problemu, jeżeli dla nas jest teraz stres, żeby tutaj robić łazienkę, toaletę i tak dalej, to nie musi z tej łazienki korzystać, tak jak my korzystamy z łazienki na zewnątrz, jest ok, że może z tej łazienki korzystać. Nie wiem, może kogoś to będzie interesowało. Myślę, że wielu będzie to interesowało. No ale mama jest seniorką. Jak na Filipinach senior citizen. Na Filipinach seniorzy są inaczej traktowani niż w Europie. Więc jak mama się tu wprowadzi, to mama nie będzie tutaj mieszkała sama. Szukamy w chwili obecnej kogoś, kogo opłacimy, taki serwis domowy, który będzie tutaj mieszkał w drugim pokoju. Po pierwsze będzie dotrzymywał towarzystwa mamie, a po drugie, jak będzie trzeba coś zrobić, nie wiem, posprzątać cokolwiek, to ta osoba będzie się tym zajmowała, będzie miała za to po prostu płacone. I będzie tu mieszkała 24/7. Podobna sytuacja jak u cioci Eden w Dumaguete, w tym domie z basenem, gdzie tam mieszkają u niej dwie dziewczyny przez niemal cały tydzień. Jeżeli się mylę, od poniedziałku do piątku albo od poniedziałku do soboty, one tam mieszkają 24/7 i robią to, co w domu musi być zrobione, a ciocia po prostu nie musi się tym zajmować. I tak samo będzie tutaj. Tutaj też będzie osoba, za którą będziemy płacili, żeby mama pierwsze miała towarzystwo, bo może być ciężko wyrwać się z domu, w którym jest dużo ludzi i nagle być samemu. No a po drugie wiek, także jak mama będzie jechała na zakupy czy cokolwiek, to żeby zawsze ktoś był, kto będzie jej do pomocy. Wiecie, no zrobić pranie, pozmywać naczynia, takie proste rzeczy. No nic, biorę się za betonowanie. I będziecie musieli chwilę poczekać, bo ostatnio filmy są strasznie zorganizowane przez wszystko, co się działo. Ale blat jest już wylany, woda jest już podciągnięta, zobaczcie to w przyszłości. Mama już jest na miejscu, podłoga już jest tutaj, podłoga już jest tam, tu już jest więcej przestrzeni. Także niemalże jesteśmy gotowi do wyjazdu. Ale to zobaczycie w przyszłych po prostu vlogach zaległych, które muszę zedytować, muszę to jakoś posklejać do kupy. A nie miałem do tego głowy. No ale zobaczycie po prostu w kolejnych filmach, co się takiego działo tutaj na miejscu. To by było na tyle. Pozdrawiam serdecznie. Aleksander Wojtysiak, Między Światami Życie na Filipinach. Dziękuję za komentarze, lajki i witam nowych subskrybentów, bo każdego dnia ktoś tam kliknie ten czerwony przycisk, za co bardzo dziękuję. Pozdrawiam, na razie, cześć.